Witajcie, teraz przenosimy się do Bangkoku, a tutaj jest to miejsce nawiązujące do dawnej stolicy Tajlandii, czyli Ayutthaya, choć palmy i stragany świeżej papai tworzą tu współczesny klimat. Pamięć krainy, tysiąca świątyń sprzed wieków dalej daje o sobie znać, jest wszechobecna. Królestwo Ayutthaya założono około 1350 roku w żyznych dolinach Chao Phraya i już pomiędzy XIII a XIV wiekiem walczyło z Khmerami o wpływy, co skutecznie udało im się je uzyskać. W 1431 roku Thajowie z Ayutthai zdobyli potężny Angkor Khmerów, a potem rozszerzyli kontrolę na większość centralnej i południowej Tajlandii. Ogólnie pierwsze wrażenia, fajnie tutaj, trochę chaotycznie, ale jest wszystko do ogarnięcia. Czujesz, w zasadzie jest tu człowiek bezpieczniejszy niż w Europie, nie? Żeby coś ci się stało. A tak, pogoda, no ja jestem ciepłolubny, więc te 32 stopnie jakie są teraz, to mi to nie przeszkadza, jest w sumie idealnie, lekki wiaterek, tylko lekko duszno, nie? Ja się właśnie cofnąłem po pieniądze do hostelu i już jestem spocony, ale tak to jest wszystko spoko. No i tak jak mówię, nie, jest tutaj lekki taki chaos. Ja wziąłem te pieniądze, wziąłem. Ceny tanie, ludzie mili, otwarci, a słyszałem, że na Phuket jeszcze lepiej. Żarcie zajebiste. Tu to można jeść i się nie dziwię. Trzeba będzie tu wrócić niedługo. Tak jak mówiłem, wszędzie wizerunki króla, królowej. Monarchia jest tutaj objęta takim wielkim szacunkiem, w zasadzie jakby świętością, tak bym to nazwał. Ja zakupy do postawienia na nogi postawiłem, znaczy kupiłem. Kurde, jutro idę do fryzjera chyba. Jeszcze, że jestem przeziębiony przez Europę, przez Budapeszt i Stambuł. To za 350 batów kupiłem sobie Otrivin i syropik na kaszel. Zaraz to zaaplikuję, tylko znajdę jakiegoś street fooda, bo jeszcze nic nie jadłem. No ale klimacik jest niezły, podoba mi się to. Chyba za rok trzeba będzie tu wrócić, może większą ekipą. No, fajnie, fajnie.
to jest właśnie to, dochodzimy do tej pięknej architektury, historii. Kurczę, no. Nieźle. Wow. No, z taką architekturą się jeszcze nie spotkałem. No, w sumie jestem pierwszy raz w Azji. Tak to jeździłem bliżej po Morzu Śródziemnym. Trzeba fotkę zrobić, czekaj. Oczywiście klasycznie jak zwykle się spóźniłem, więc nie wejdę do środka. No i muszę spróbować jutro, bo jest do 15:30, a ja musiałem trochę odespać po locie no i tak o 7 dopiero wróciłem do hostelu. Jestem właśnie w tym momencie w Bangkoku, pod Wielkim Pałacem Królewskim, w miejscu, które przez ponad 200 lat było centrum władzy, tradycji czy kultury w tym kraju. Żeby w sumie zrozumieć ten kraj, to trzeba zacząć właśnie od miejsca, w jakim się teraz znajduje. Dla Europejczyka często pałac się wiąże z muzeum, jakąś atrakcją turystyczną. Dla Tajów to jest święte miejsce. Tutaj nie przychodzi się tylko oglądać, oczywiście też, ale tutaj przychodzi się przede wszystkim okazać szacunek. Patrzcie, tutaj mamy Tajlandia też nigdy nie była skolonizowana i właśnie stąd rządziła dynastia Chakri, która panuje do dziś. Król był, poza tym, że był oczywiście politykiem, to jest też postacią sakralną, no jak w wielu krajach, tak jak kiedyś w starożytnym Egipcie na przykład. Za tymi murami, które są za moimi plecami, które dopiero sforsuję jutro, znajduje się też świątynia Wat Phra Kaew, gdzie przechowywany jest pomnik szmaragdowego Buddy, czyli najświętsza figurka w całym kraju. No i nie ma takiego drugiego miejsca w Tajlandii tak naprawdę. Bangkok jest głośny, chaotyczny, czy męczący czasami, ale są w nim miejsca, gdzie wszystko nagle zwalnia. Jednym z takich miejsc jest świątynia śpiącego Buddy, czyli Wat Pho. Jestem właśnie w świątyni Wat Pho, czyli miejscu, w którym znajduje się śpiący Budda. Posąg, który ma 46 metrów długości i 15 metrów wysokości, ale jego wielkość to jest najmniej istotna rzecz w tym wszystkim.
No, dla Tajów nie jest ta świątynia atrakcją turystyczną, bo tu nadal ludzie przychodzą normalnie się modlić, spędzać czas, składać ofiary, codzienne rytuały. No i są tu mnisi nawet, ci takich fajnych tych, no jak w Shaolin, wiecie, te takie pomarańczowe szaty noszą, co nie? Kozackie. Ciekawe jest, że to nie jest Budda, który medytuje, to Budda w momencie przejścia, czyli w chwili osiągnięcia nirwany. Jest symbolem cierpienia, końca cyklu narodzin oraz śmierci. Ale wow, miazga, niezłe. To ma 36 metrów. Dobre. Muszę sobie tu fotkę zrobić, no. Spójrzcie na jego stopy. Są pokryte masą perłową i symbolami. Każdy z nich odnosi się do doskonałości Buddy i porządku wszechświata. W buddyzmie to nie jest dramatyczna scena śmierci, to moment spokoju, moment, do którego człowiek powinien dążyć przez całe swoje życie. J'ai pris les deux, j'aurais pris ça comme ça, attends, vas-y. Je vous remercie.
No naprawdę jestem pod wrażeniem szczerze tego miejsca. Cisza taka wewnętrzna, jakby naturalna szczerze. Mocno takie refleksyjne szczerze, że ta cisza jakby nie jest tu wymagana, ona jest w szacunku i ty to odczuwasz tak jakby podświadomie. No kurczę, naprawdę polecam. Świątynia Wat Po, świątynia leżącego w Buddy. Europa buduje pomniki, które mają krzyczeć o potędze, o tym, jacy jesteśmy silni. Za to Azja buduje takie, które uczą odpuszczania, pokoju, tak bym to chyba nazwał. Może dlatego właśnie w tym całym chaosie Bangkoku, całej Azji Południowo-Wschodniej, to właśnie tutaj czuje się ten taki wewnętrzny spokój, taki kurczę, który cię pochłania, wchodzi w ciebie, wchłania się. Ciężko to jest nawet opisać szczerze. Chodzimy właśnie na targ kwiatowy. I coś na razie tu coś mało tych kwiatów. Nowa fryzurka, byłem sobie właśnie u fryzjera, za 15 zł mnie obstrzygła taka stara tajka. No i bo już mnie, kurczę, te włosy długie trochę denerwowały, szczerze. Jeszcze się nie mogły ułożyć za bardzo. Ja nie wiedziałem też, jak je ułożyć, a zęby ze sobą nie wziąłem.
A jestem właśnie na Pak Klong Talat, największym targu światowym kwiatowym w Tajlandii. Miejscu, które działa 24 godziny na dobę, bo kwiaty w tym kraju są potrzebne cały czas. W Europie kwiaty kojarzą się z miłym gestem, z uczuciem, a w Tajlandii z codziennym życiem. No i wiecie, kurde, Tajlandia ma swój klimat taki niepowtarzalny, naprawdę mnie tutaj to niszczyło wszystko. No tutaj musiałem coś dograć, wiecie, jest super, nie? Taki klimat, czujesz się w końcu wolny, czujesz w ogóle ludzie wyluzowani, to wszystko. No sami zresztą patrzcie, wiecie, te ulice, ten klimat, ja staram się aż tak tych ludzi nie nagrywać, bo muszę się wiadomo z tym trochę przełamać, dopiero też zaczynam swoją jakby drogę z nagrywkami, ale wiecie, nie? Problem jest taki, że najlepszy content jaki robię, to robię bez kamery, ale no nie mogę tego nagrać, bo byłoby to zbyt przypałowe i jakby te wszystkie rzeczy, najlepsze przygody jakie mnie spotykają niestety są bez kamery, więc kiedyś napiszę o tym książkę i wtedy dowiecie się, co ja tak naprawdę odwalałem na żywo. Tutaj widzimy sobie piękny street food, na każdym rogu street food. Szczerze mówiąc, no Gao Pao Gai najlepsze, ogólnie bardzo dobre jedzenie, ale Pad Thai na przykład moim zdaniem o wiele lepszy jest w Poznaniu, jadłem, no chociażby w restauracji Bangkok. No bo Pad Thai jest to też takie danie, jak to się mówi, no turystyczne, nie? Król wymyślił w latach 90., żeby promować turystykę, a tak naprawdę Tajowie nie jedzą za bardzo Pad Thaia. Wolą właśnie na przykład Gao Pao Gaia, czy jakieś takie inne, nie? Kurde, ten ruch na tych ulicach też miazga. Przejść w ogóle przez to, chociaż i tak w Wietnamie było gorzej, ale przejść przez to jest jakiś, jak w Tomb Raiderze, jakieś levele normalnie przechodzić. No i tutaj mamy oczywiście Khao San Road, oczywiście wszędzie sklepy, cannabis cluby i ladyboye. I tak się spędzało kilka dni w Bangkoku, nie? Później na przykład będzie jeszcze lepiej, ale oczywiście. Wiecie, nic tylko się delektować, nic tylko podziwiać, nie? Ja was tutaj zostawię, jeszcze muzyczkę na koniec, no i tyle. I widzimy się w następnych odcinkach, kochani, więc oglądajcie bacznie, pamiętajcie, że się dopiero uczę wszystkiego.